Dzisiaj jesteśmy na wyspie Mal, jesteśmy w destylarni Tobermory i ze mną torfowa whisky z tej destylarni, czyli Legic. Ale nie jest to Legic z Corężu, jest to niezależnie zabutelkowany Legic i to Legic z serii 100 Proof od Signatory Vintage. No jeśli widzę Signatory Vintage, 100 Proof, Legic, nie mogło być inaczej. Musiałem kupić tą whisky. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Mal w destylarni Tobermory. Ze mną dzisiaj torfowa whisky z tej destylarni, czyli Legic. Legic zabutelkowany przez Signatory Vintage w serii 100 Proof. Jest to 76. butelka z tej serii. Numer 77 z tej serii jest to 10-letni Kleinish. Numer 76 jest to ten 6-letni Legic. Aż jestem ciekawy, jakie niespodzianki ma dla nas Signatory Vintage w następnych wypustach. No ale dzisiejszym bohaterem jest ten 6-letni Legic. No i powiem tak, jak tylko zobaczyłem, że Signatory Vintage w serii 100 Proof wypuściło Legica, od razu się ucieszyłem, powiedziałem, muszę mieć tą whisky. No i czekając na tą przesyłkę z tą whisky, zaczęły ogarniać mnie wątpliwości. A dlaczego? Ponieważ nie mam zbyt dobrego doświadczenia z 5-letnim Legiciem, który był zabutelkowany przez Jamesa Eadie. No ale pomyślałem sobie, to jednak jest Signatory Vintage, więc optymizm powrócił. Niemniej, już pierwsze doświadczenia z tą whisky za mną. No dzisiaj chcę podzielić się z Wami tym, jak tą whisky odbieram. No dobrze, to co mogę powiedzieć o samej whisky? Mamy tutaj 6-letniego Legica, który jest zabutelkowany w mocy 100 Proof, czyli 57,1% alkoholu. Bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze. No a jakżeby, jeśli popatrzycie na kolor, no nie wiem, tego akurat nie widać, może na tle mojej koszulki, tak, widać stanowczo, że ta whisky nie jest z barwnikiem, nie ma tutaj dodanego karmelu. Dobrze, jeśli chodzi o beczki, jest to refill po bourbonie i jest to refill po sherry oloroso. I to jest taka rzecz, która mnie ucieszyła, ponieważ ostatnie whisky, które kupowałem z tej serii, przeważnie były to First File Oloroso i było mi tych beczek tam za dużo. Więc tutaj mamy refill po bourbonie, tutaj mamy refill po oloroso, więc destylat Tobermory, destylat Legica ma tutaj naprawdę dużo miejsca i może się ładnie zaprezentować. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 48 a 52 euro, czyli nie tak drogo jak Kleinish 10-letni, ale nie też tak tanio jak inne whisky z tej serii. No więc przejdźmy teraz do strony praktycznej. No było nie było, jest to pierwszy Legic z serii 100 Proof. Nalałem sobie oczywiście wcześniej tej whisky do kieliszków i sprawdźmy, jak jest na nosie. Mam tutaj sporo torfu. No nie wiem, czy nadmieniłem, że ta whisky jest torfowa. Jest to heavily peated. No więc alkohol i ten torf na pierwszym planie. Mamy tutaj 57,1% alkoholu. No i absolutnie nie mogę powiedzieć, że ten alkohol tu jest dobrze ukryty. Mam sporo ostrości, sporo świeżości, mam jasne owoce, mam zielone jabłko, mam morskość, no teraz jest dość ciekawie, jest tak zbożowo-słodowo. Wyczuwam również lekki funk. No ale tego alkoholu tu jest sporo. Oj. No teraz mi poszło po nosie. No mogę powiedzieć tak, że czuję, że mam młodą, torfową whisky, która jest bardzo świeża, jasno owocowa, lekko cytrusowa i lekko morska.
Teraz mam sporo ostrości na nosie. No ten alkohol absolutnie nie jest tutaj ukryty. Czuję tutaj wyraźnie te 100 proof. No ale czy czuję tutaj ledzika? No w tym momencie nie za bardzo. Dobrze, sprawdźmy jak jest na języku. No jest ostro, jest pieprzowo. Absolutnie ten alkohol nie jest dobrze ułożony i na języku. Mam metaliczny smak. Mam taki lekko krwisty smak. Jest słodko, jest sporo wanilii. Tych cytrusów nie mam tyle na języku, co miałem na nosie. Tutaj raczej mam taką skórkę z cytryny. Jest gorzko. Jest wytrawnie. Troszeczkę morskości. Troszeczkę orzechów. Takich prażonych orzechów. No ciężko mi tutaj w tym momencie coś powiedzieć o samym torfie. Może skoncentruję się na tym przy drugim łyku. Jednak było dość ostro, niezbyt przyjemnie przy pierwszym łyku. No teraz taki delikatny funk, troszkę tej morskości. No teraz nie jest źle, ale czuć młodość tego destylatu. Dobra, zapomniałem o tym, albo nie zapomniałem. Mam tutaj obok drugi kieliszek, gdzie dodałem odrobinę wody. Sprawdzę, jak tutaj będzie na nosie. No tutaj mam jeszcze więcej alkoholowości. Ten niedojrzały destylat. Pachnie mi to na brandwein. Pachnie mi to na grapę. Taki alkohol z pestek winogron. No mam tutaj coś, takie słodowości, ale tak jakbym odczuwał też troszeczkę drożdży. Tak słodowo-zbożowo. Takie mokre drzewo. Chociaż tutaj ten torf jest przyjemniejszy i odczuwam tutaj większy funk. Ale ten funk objawia się w tym, że czuję coś brudnego, coś takiego industrial. To nie jest taki ledzik, że odczułbym coś tutaj ze stodoły, z obory, takich wiejskich klimatów. Tego tutaj absolutnie nie odczuwam. Teraz troszeczkę tych cytrusowych owoców. Zielone jabłko. No tutaj na nosie w tej chwili jest lepiej. Zaczyna mi się to podobać. Dobrze, skosztuję tej wersji z wodą. Oj, oj, oj. Pierwsze 3-4 sekundy, bardzo nieprzyjemny alkohol, grapa, tak jakbym pił grapę, jest metalicznie. Potem mam dość sporo słodyczy, takiej ex-bourbonowej słodyczy. Troszeczkę wanilii, troszeczkę kokosu.
Potem przychodzą taniny. Tutaj mamy również refill Sherry Oloroso. Nie wiem, co mam do tego powiedzieć. No w tej chwili na nosie niezbyt fajnie, bo wyczuwam tutaj wyraźnie metaliczny zapach tej whisky, plus ta słodycz, plus taka sztuczna wanilia. Nie lubię tego. To idzie mi naprawdę w stronę wątróbki. Jest to takie mięsne, takie słodkie mięso, ale takie nieprzyjemne. Kojarzy mi się również to z czymś innym ze szpitala, ale tego tutaj nie wymienię. No teraz takie lepsze momenty. Mam grapę, ale mam też troszeczkę gruszki. Dobrze? Wrócę do tego kieliszka, gdzie mam Legicka 6-letniego bez dodania wody. O wiele więcej wanilii, więcej kremowości i więcej alkoholu. No powiem tak, ten alkohol nie jest przyjemny na nosie. Nie wiem, czy to widać, ale napływają mi łzy do oczu. Wiecie, że nie mam problemów z CS-ami czy z whisky z 100 proof, ale tu tego alkoholu jest mi za dużo. Dobrze, zrobię kolejnego łyka, tym razem w wersji bez wody. Oj, oj, mnóstwo pieprzu, takiej ostrości i nazwanie tego teraz pieprzem albo imbirem jest już grzecznością z mojej strony. Ściąga mi śluzówki. No jakbym pił czysty alkohol, jakbym pił grapę, jakbym wypił jakiś brandwein. Dobrze, mam troszeczkę takiej orzechowości teraz, troszeczkę takiego delikatnego posmaku po Sherry Oloroso. Tak jakby ta whisky liznęła troszeczkę tej beczki. To są refile. Dobra, nie wiemy którego napełnienia, ale ten alkohol absolutnie nie jest dojrzały. To nie jest pierwsza 5-6-letnia whisky, którą piję. Ten alkohol absolutnie nie jest tutaj ułożony, nie jest dojrzały. Nie wiem, kto w ogóle wpadł na taki pomysł, aby zabutelkować tą whisky. Dobrze, zanim powiem coś na temat tej whisky, mojego zdania na temat tej whisky, to będę chciał jeszcze ją porównać. Plany były wzniosłe, bo przygotowałem sobie już Triple Wood, przygotowałem sobie, mam nawet sampla z Hebridean Moon Legicka, mam oczywiście 10, więc myślałem sobie świetnie, przyjdzie tutaj 100 proof Legicka i będę mógł porównać, która z nich smakuje mi bardziej. No niestety tego porównania nie ma sensu robić, bo ta whisky przegra z Kretesem. Moim zdaniem to jest słaby wypust, słaby Legic. Jedyne porównanie, jakie zrobię, to po prostu zrobię porównanie z moją traumą, czyli po prostu z James Eddy 5-letnim. Było nie było, te beczki są z roku 2020 i są zabutelkowane w roku 2026. James Eddy ma również sławetne beczki z roku 2020. No dobra, przeginam teraz, nie mam pojęcia, czy to są te same beczki, ale również refile z 2020 roku. Jest to 5-letnia whisky, bo została zabutelkowana w zeszłym roku. Sprawdźmy, jak wypadnie ten 6-letni Legic w porównaniu z 5-letnim Legickiem. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem.
Ze mną dwa ledżiki, dwa niezależne ledżiki. Tutaj mamy od Signatory Vintage, tutaj od James Eady. Tutaj mamy small batcha, który jest zabutelkowany w 52,4% alkoholu. Jest to 5-latek, tutaj mamy 6-latka. Przejdę do James Eady z prawej strony. To muszę powiedzieć, że on pachnie mi bardziej zielono. I teraz na nosie bardziej przypisałbym tą whisky do wyspy Isla. Gdzieś tam do młodego Lagavulina czy młodego Ardbega. Ma coś takiego świeżego, zielonego na nosie. Gdzieś tam w tle po prostu czuję taką złamaną gałązkę drzewa. No tutaj ten alkohol, mógłbym powiedzieć w tym momencie, jest nieco lepiej ułożony, ale mamy około 5% mniej ABV i ta butelka jest już u mnie parę miesięcy. Dobrze, przejdę do głównego bohatera, czyli do ledżika 6-letniego. Ten jest o wiele bardziej waniliowy. Tam było tak zielono, lekko ziołowo, słodko i naprawdę szło mi to bardziej w stronę świeżego, młodego Lagavulina. Tutaj no wcale nie jest tak źle w tym porównaniu. Nawet zaczynam teraz czuć Sherry Oloroso. Zaczynam czuć karmel i sporo alkoholu. No na nosie, pomimo wszystko, że tamta troszeczkę delikatniejsza, to ta podchodzi mi bardziej. Skosztuję teraz tego 5-letniego ledżika od Jamesa Eady. Oj, to tutaj mam jeszcze więcej grapy, jeszcze więcej metaliczności i ta metaliczność z tą słodyczą przypomina mi wątróbkę, bo jest to takie trochę mięsiste, jest tutaj troszeczkę umami, do tego ta metaliczność i ta słodycz. Jest to typ whisky, który absolutnie mi nie podchodzi. Ale zaraz odniosę się również do tego. Dobrze, może przepłuczę jednak usta. Przejdę na prawą stronę. Tak bardzo chcę tutaj wyczuć tego ledżika. No trzeba się przebić przez tą świeżość, przez tą ostrość, przez tą alkoholowość. No jest tu go troszeczkę. Ale kosztuje to naprawdę sporo wysiłku. Dobrze, skosztuję. Chciałbym powiedzieć, że jest lepiej, albo cytując Killera, niewiele lepiej, ale jest lepiej. Zanim przejdę do podsumowania, to powiem tak. Jeśli chodzi o Jamesa Eady, to nie jest moja bajka. To po prostu nie jest moja bajka. Ten 5-letni ledżik totalnie uderza w takie tony, które absolutnie mi nie podchodzą. Ale w ostatnich 2 tygodniach wyszły 2 recenzje tej whisky w języku niemieckim.
Są tu youtuberzy, których regularnie oglądam, Sasha i Peter. No i muszę powiedzieć, że się zdziwiłem, ponieważ jedna z tych opinii była prawie taka sama jak moja, a druga wręcz przeciwnie. Drugiemu koledze ta whisky bardzo podeszła i bardzo ją chwalił. Dobrze, a teraz wrócę do tej whisky. I jak tylko ta whisky dotarła do mnie do domu i zanim ją otworzyłem, to kłębiły się myśli w mojej głowie, oby tylko nie smakowała jak ta whisky. I kiedy ją otworzyłem i pierwszy raz skosztowałem, pomyślałem, o ty naiwny człowieku, na co ty liczyłeś? Dobra, więc odłożyłem tą whisky na bok. Dałem skosztować mojej żonie, moja żona potwierdziła moje zdanie, ale dałem również skosztować tą whisky mojemu synowi. I mój syn zareagował na tą whisky pozytywnie. Powiedział, że jest młoda, że jest metaliczna i czuć tą młodość, ale mu ta whisky podeszła. No i chcę teraz przejść do konsensusu, dlaczego w ogóle podaję te przykłady. Bo pierwsze pytanie, które powstaje w mojej głowie jest dlaczego? Dlaczego ktoś zdecydował się zabutelkować taką whisky? Niedojrzałą, metaliczną, młodą whisky. No nie rozumie tego, nie rozumie. A tym bardziej Signatory Vintage z serii 100 Proof, gdzie mimo wszystko cena-jakość się zgadza. Co prawda, moim zdaniem nudna jest ta seria, dlatego, no może nie, może już więcej nie jest nudna, ponieważ mamy i takie wypusty, jak i Kleinish. No Kleinish jak najbardziej jest ok, ale te wszystkie First Fille Sherry Oloroso to są świetne sherry bomby, nie ma o czym gadać. Jedna o smaku takim, druga o smaku takim, trzecia o smaku takim. Takie jest moje osobiste zdanie. Myślę, że za przyzwoitą cenę 40 parę euro dostaniemy dobrą whisky, jak się nam uda 10-12-letnią, zabutelkowaną w mocy 100 Proof. To nie jest zła cena do jakości. Ale czy te whisky są odkrywcze, czy wnoszą coś nowego? Absolutnie nie, moim zdaniem. I nie wiem, czy chce mi się pić trzecią, czwartą, piątą, szóstą whisky, która jest dobra jakościowo, ale smakuje jak każda inna poprzednia. To czasami wolę dla przełamania smaku dostać coś takiego, bo przynajmniej coś się dzieje. Dobrze, i wrócę do mojego pytania. Dlaczego? Dlaczego ktoś wypuszcza taką whisky? A być może dlatego, że są amatorzy właśnie takich wypustów. Bo pytanie, albo ktoś tego wcześniej nie sprawdza i wypuszcza i myśli, że sama nazwa się sprzeda, damy ledzik i ludzie kupią? No nie wiem. Ale patrząc przez pryzmat Petera, któremu podeszła ta whisky i patrząc przez pryzmat mojego syna, któremu podeszła w jakimś stopniu ta whisky, wychodzę z założenia, że są tacy wśród nas, którym te whisky będą smakowały. No i nie wiem, czy w tym miejscu mam się bić w piersi i powiedzieć przepraszam. Nie, to jest moja subiektywna ocena. Mi ta whisky absolutnie nie smakuje. Nie jest absolutnie dojrzała. Smakuje jak grappa, smakuje jak brandywine i muszę z lupą doszukiwać się cech ledżika w tym wypuście. I nie mam pojęcia, dlaczego ktoś wypuścił tą whisky. Ale być może ktoś, kto zdecydował się wypuścić tą whisky, jest po tej drugiej stronie barykady i twierdzi, że to jest świetna, młoda whisky. Moim zdaniem ta whisky nie jest pijalna i absolutnie nie polecam, nie polecam, nie polecam. Moim zdaniem jest to niewypał i szkoda wydawać tych 50 euro, ponieważ za 50 euro jestem przekonany, że można kupić o wiele lepsze whisky niż ta tutaj po lewej stronie. In plus ta smakuje nieco lepiej niż ta po prawej stronie, co prawda jest 10 euro droższa, na pewno lepiej pachnie, ale absolutnie nie polecam tej whisky. Niemniej, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to moja subiektywna ocena. Jeśli oglądasz moje filmy, to znasz mój gust, wiesz co mi smakuje, co mi nie smakuje. I te whisky absolutnie mi nie smakują i nie polecam ich dalej. Uważam, że są to po prostu wyrzucone pieniądze. Niemniej, ciekawy jestem waszego zdania, czy mieliście już możliwość kosztowania tego ledżika, co wy o nim myślicie, a być może akurat wam podchodzi ten ledzik i będziecie go polecać dalej. Proszę, napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że mnie oglądacie. Do następnego filmu. Cześć!